Witajcie moi drodzy w Top Poradniku. W dzisiejszym odcinku chcę pokazać Wam, jak wygląda kalibracja kompasu w modelu GWG 2000, jak również w modelu GWG 1000 kalibracja kompasu wygląda identycznie. Na wstępie, zanim przejdziemy do kalibracji, chciałem Wam powiedzieć, że ja uważam, wszystkich, którzy oglądają poradniki, oglądają filmy z zegarkami, za osoby inteligentne, które wiedzą o tym, że taką kalibrację należy wykonywać zawsze przed wyruszeniem w podróż, przed wyruszeniem na wyprawę. Nie robimy tego w taki sposób, i będę to powtarzał do znudzenia w tym filmie, że nie kalibrujemy zegarka w mieszkaniu, po czym nie oczekujemy od zegarka, że na wyprawie odczyty będą idealne, bo to tak nie działa. Kalibrujemy zegarek przed aktywnością, którą chcemy zmierzyć. Tak więc, moi drodzy, jeśli chcemy skalibrować barometr, kalibrujemy go w miejscu, w którym będziemy dokonywać odczytów barometru. Jeśli chcemy skalibrować kompas, kalibrujemy go w miejscu, w którym chcemy dokonać odczytu kompasu. Żeby to było jasne, zanim ja przejdę już do tego filmu, w którym kalibruję dla Was kompas, chcę Wam tylko pokazać jedną rzecz. Jak to wygląda z bliska. Przybliżę ten zegarek mocno do kamery, żebyście zobaczyli, o co chodzi. Zobaczcie, wchodzimy w kompas, jesteśmy w kompasie, widzicie? Kompas pokazuje nam kierunki. Odkręcamy koronkę. Dlaczego pokazuję teraz? Dlatego, że już jak będę kalibrował, ten zegarek będzie odsunięty od kamery i nie zauważycie pewnych szczegółów, które są bardzo istotne. Wyciągamy koronkę i zobaczcie, co mamy. Wskazówki się nam odsłaniają. Na LCD mamy strzałkę w górę oraz jedynkę. To oznacza, że musimy znaleźć sobie punkt zaczepienia. Jakiś punkt zaczepienia. Poczekajcie chwilkę, bo tutaj właśnie szukam takiego punktu. To będzie taka deska na przykład. To będzie taki punkt. Punkt zaczepienia. No po prostu punkt orientacyjny, od którego, zobaczcie, będziemy, o co chodzi, bo chodzi o to, żeby zegarek względem tego punktu znajdował się równolegle. Widzicie, o co chodzi? I to teraz jest nieistotne. Słuchajcie, czy to jest w ten sposób, czy to jest w ten sposób, czy to jest w ten sposób. To jest nieistotne. Natomiast co jest istotne? Istotne jest to, aby zegarek kalibrowany w jednym kierunku w ten sposób był w drugi sposób identycznie o 180 stopni kalibrowany, żeby ten punkt, czyli akurat ta deska w tym przypadku, nie uległa przesunięciu. Rozumiecie, o co chodzi? Czyli nieważne, czy to będzie tak, czy tak, ale ważne jest, że jeżeli zaczynamy kalibrację tak, jeżeli ta jedynka, która nam na wyświetlaczu się pokazuje i strzałeczka, jeżeli przyciśniemy kalibruj, to nie wolno nam już poruszyć tego punktu, od którego zaczęliśmy kalibrację. Po prostu przekładamy zegarek o 180 stopni równolegle co do tego punktu. Chciałem właśnie to wytłumaczyć, żeby to było dla Was jasne. Dobrze, ale wracając do naszego zegarka. Czyli tak, jeśli już, no to będziemy musieli teraz przycisnąć przycisk kompas. Wtedy mamy coś takiego jak wait. Oczywiście przyciskamy przycisk kompas, jak zegarek znajduje się równolegle co do tego punktu. Widzicie? Jest OK. I wtedy, jak już mamy ten OK i jest turn 180 stopni i mamy dwójkę i strzałkę w dół, to jeżeli zegarek był tak, jeżeli w tej pozycji był przyciśnięty przycisk kompas, znaczy się zegarek odwracamy odwrotnie, był przyciśnięty, odwracamy odwrotnie. Ja Wam to tłumaczę bardzo tak szczegółowo, bo chcę, żeby to było wszystko jasne. W ten sposób odwracamy i przyciskamy ponownie przycisk kompas. Widzicie? I mamy znowu wait
strzałeczkę. Oczywiście zegarek musi cały czas leżeć. Ja zaraz Wam to pokażę na kolejnym filmie. Ja będę go kalibrował już z oddali. I mamy OK. I teraz tak, jest zegarek był najpierw tak, potem tak i mamy OK. I co teraz? Jeżeli mamy OK, no to teraz musimy potwierdzić wciskając koronkę. Jeśli chodzi o wciśnięcie koronki, no to ja już wcisnę ją, żebyście zobaczyli, co się wydarzy, a wydarzy się to, że wrócimy do kompasu i kompas będzie nam pokazywał odpowiedni kierunek magnetyczny. Czyli tak to, moi drodzy, wygląda. Jeszcze jest coś takiego jak deklinacja, znaczy korekta deklinacji magnetycznej, czyli korekta deklinacji pomiędzy północą magnetyczną a północą rzeczywistą. Kąt tej korekty możemy sobie ustawić. To akurat wciskając, ja jeszcze będę o tym mówił, wciskając, poczekajcie, to już trzeba do kompasu wejść, koronkę wyjąć, widzicie? I wciskając lewy dolny przycisk mamy właśnie ten kąt. Możemy go na wschód skorygować, możemy go skorygować na zachód. Nie będziemy się tu rozwodzić, czy w Polsce, w naszym kraju jest 4 stopnie, czy 6 stopni tej korekty, tego kąta, bo to już nie o to tu chodzi. Odpowiednie mapy, odpowiednie informacje musimy sobie sami pozyskać na ten temat i wtedy ustawimy sobie, przykładowo dajmy na to te 6 stopni na wschód i żeby to potwierdzić, wciskamy koronkę, no i wtedy kompas będzie nam odpowiednio pokazywał z uwzględnieniem tej korekty. Myślę, że to jest dla Was jasne. A więc dobrze, przeprowadzamy w takim razie kalibrację tego kompasu w praktyce. I będę jeszcze raz Wam to samo tłumaczył. A dlatego będę Wam tłumaczył, no po prostu chcę, żeby było wszystko jasne dla każdego z Was. Witajcie, moi drodzy. Jak widzicie, znajdujemy się dzisiaj na zewnątrz. Specjalnie sobie dobrałem takie w miarę suche miejsce, żeby taką kalibrację kompasu w zegarku GWG 2000 przeprowadzić. To nie jest telefon, to jest pusty etui od telefonu. To już mówię Wam od razu, żeby nie było w komentarzach. A jest to tylko i wyłącznie celem tego, żebym po prostu mógł mieć tak zwany punkt zaczepienia, w którym będzie dokonywana kalibracja. Dobrze, wchodzimy w kompas. Odkręcamy koronkę. Wyciągamy koronkę. Kładziemy co do tego punktu. Przyciskamy przycisk kompas. Czekamy. Obracamy o 180 stopni. Przyciskamy przycisk kompas. Czekamy. Potwierdzamy, wciskając koronkę. No i oczywiście koronkę zakręcamy. Na tym polega kalibracja dwukierunkowa naszego kompasu w zegarku GWG 2000. Chciałem powiedzieć, że również kalibracja dwukierunkowa jest identycznie przeprowadzana w zegarku GWG 1000. To na tyle. Jeszcze jest taka ciekawostka, a mianowicie, że kalibracji kompasu dokonujemy tylko i wyłącznie tam, gdzie chcemy go używać. A mianowicie, jeśli chcemy go używać w lesie, kalibrujemy go w lesie. Jeżeli przed wyprawą chcemy go używać na przykład w górach, to kalibrujemy go przed wyprawą w górach, ale nie przed wyprawą w budynku i nie przed wyprawą, nie wiem, 5 godzin wcześniej, tylko zaraz przed miejscem, gdzie chcemy po prostu tego kompasu używać. Dlaczego? Dlatego, żeby odczyty były w miarę jak najbardziej dokładne. To mówię Wam od razu, jak to wygląda. Moi drodzy, też żeby nie popadać w paranoję, nie musimy kalibrować
kompasu za każdym razem, kiedy chcemy go użyć. Kalibrujemy kompas przed wyprawą celem dokładności odczytów. Nie musimy też tego robić zawsze, przed każdym użyciem kompasu. To też chcę Wam podkreślić. Możemy to zrobić, jeśli chcemy, żeby nasz kompas był dokładny, ale nie musimy tego wcale robić za każdym razem przed użyciem kompasu. Można przeprowadzić korektę deklinacji magnetycznej. Ja już tu odkręciłem koronkę. Wchodzimy w kompas. Mamy kompas, tak? I teraz tak. Wyciągamy raz koronkę i możemy sobie oczywiście przycisnąć teraz lewy dolny przycisk i mamy coś takiego jak dec, czyli możemy sobie określić kąt pomiędzy północą magnetyczną a północą rzeczywistą. I teraz tak, ten kąt może być przesunięty zarówno na wschód, jak i na zachód. I teraz tak, ja nie będę Wam tutaj opowiadał, jaki ma być kąt w Polsce, czy jaki ma być kąt w Niemczech, czy jaki ma być kąt gdziekolwiek indziej. Jeśli ktoś z Was, kto chce dokonać takiej korekty, po prostu na mapach, czy po prostu w odpowiednich topograficznych wiadomościach przeczyta sobie, jaki powinien być kąt dla danego miejsca, w którym chce określić po prostu takie oto deklinacje. Ja w tym momencie potwierdziłem na 0, ponieważ nie chcę się bawić aż w tak szczegółowe rzeczy. Dobrze, no to by było tyle na temat kompasu w zegarku GWG 2000.